Siemano, witam wszystkich, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam na kolejnym filmie w sobotę. Nowości, jak widać. Słuchajcie, poprawiamy trochę dźwięk, z obrazem w miarę doszliśmy do ładu, na tyle na ile mogliśmy w tej chwili, więc teraz dźwięk. Nowy zakup, mam nadzieję, że będzie słychać różnicę i od razu wybaczcie, jeśli będą jakieś przestery, będzie coś tutaj jeszcze nie tak, doszlifowujemy, wiadomo, nowy sprzęt. A jeśli chodzi o ekspres, Siemens EQ6, bardzo popularny, chyba najpopularniejszy model, jeśli chodzi o Siemensa. No i ten zyskał nową opcję, słuchajcie. Cold brew, czy też mrożona kawa. Problem polega na tym, że tylko tą opcję parzy. Także w dzisiejszym filmie Siemens EQ6 wymieniamy grzałkę. Zapraszam na nową naprawę. Słuchajcie, no trzeba go rozebrać. Grzałka jest, czeka na swoją kolej. Standardowa procedura. Obieramy gościa. Ja się trochę przesunę. Jak widać, ekspres zadbany. I o to chodzi. Wyciągamy wszystko tradycyjnie już. Baczcie, można? Można. Trzeba tylko chcieć. Spójrzcie, to nie jest nowy ekspres. On kiedyś u mnie był dawno temu. Miał jakiś tam, już nie pamiętam, problem. Mniejsza o większość. Ale jak widać, jak się chce, to można o ekspres zadbać. Zbiornik wody na bok. No i zaczynamy zabawę. Słuchajcie. Ekspres kładziemy na boku. Niestety w takim temacie musimy go rozebrać z każdej strony, bo jedne z wkrętów grzałki są w środku. Czyli nie będę tego przyspieszał, bo Siemensów jest mało, a ściąganie obudowy Siemensa to nie jest prosta sprawa. Dwie śrubki pod zbiornikiem wody, jak to zwykle bywa, ściągamy obudowę. Ja oczywiście zakładam, że to grzałka, no raczej jak nie grzeje to grzałka, ale musimy tutaj... mocno rozklekotany jest, słuchajcie, ten ekspres. No ale on był już tyle razy rozbierany. Zobaczcie, tu wszystko lata. Uważajcie na tą klapkę, bo ona się łatwo bardzo łamie. Odpinamy wężyk. Już widzę, że ktoś tu dolewał wody, nie wyjmując zbiornika. A po czym to widzę? Ano słuchajcie, po tym. Przestroga, nie wlewajcie wody do zbiornika, wyciągajcie zbiornik wody, bo może się nalać na płytę. Nie jeden taki przypadek już był i wiem też od was w sumie nawet, gdzieś pytaliście mnie o ekspresy, że takie przypadki się zdarzały. Wyciągajcie zbiornik, bierzcie go pod kran, czy nawet pod dzbanek. Nie nalewajcie, słuchajcie, wody do zbiornika i to się tyczy wszystkich ekspresów, bo można sobie narobić szkód, no. I to poważnych, bo elektronika do Siemensa tania nie jest. Odpinamy tył. Tutaj, słuchajcie, to wszystko w miarę łatwo schodzi, bo ten ekspres był rozbierany, ale jak rozbieracie pierwszy raz Siemensa starszego, to ciężko to schodzi, słuchajcie, bardzo ciężko to schodzi. No i trzeba trochę wprawy mieć, żeby to pościągać. Na drugi bok. Kawy jest pełno w ogóle w ekspresie, nie wiem jakim cudem. Dowiemy się po rozebraniu. No i ściągamy drugi bok, słuchajcie. I tu nie ma innej drogi, tak jak mówię. Po pierwsze, ja to robię szybko, bo mam wprawę. Po drugie, on już był rozbierany. To nie jest pierwsze rozbieranie ekspresu po iluś tam latach. A po ilu? 2015 pompa, ale nie wiem, czy tu pompa nie była wymieniana. Tego wam nie powiem, nie pamiętam. No i tu wszystko ładnie schodzi. Bardzo łatwo jest też te zatrzaski połamać przy ściąganiu. Zawsze wam musi to pójść do góry. Tutaj już w ogóle te zatrzaski praktycznie, nie, nawet trzymają. Mamy obranego. No tu jak widać zatrzasków już żadnych nie ma, słuchajcie. To jakby nie przeszkadza strasznie w pracy ekspresu, ale jak są, to ich nie łammy. No tutaj to już nie ma co łamać, jak widzicie.
Nie ma ani jednego, ani drugiego z każdej strony. No a teraz tą kawę i tak musimy odkurzyć. Ja tak nie pomyślałem o tym, bo musimy podnieść górę i ona się cała wysypie. Dobra, słuchajcie, odkurzone. A jak odkurzone, to ściągamy górę. Ona nam też tu łatwo zejdzie. Mam nadzieję. Bo nie ma zapinek, jak już wspominałem. I to się robi tak. Nie da się tego zrobić, słuchajcie, inaczej. Trzeba to szarpnąć. Kawa się rozsypie, no co poradzisz. Jeszcze jej tu trochę było, bo ona jest w obudowie w ogóle. Co tu się dzieje, słuchajcie? Dziwna sprawa. Ale tym zajmiemy się później. Przy okazji w Siemensach pilnujcie czystości w tej komorze. Bardzo często tu się pojawia problem, bo tu się zawsze zbiera trochę kawy. Tu już widzicie? Zaczyna pleśnieć. Widać. Tu trzeba zaglądać. Trzeba tu zaglądać. No bo pijecie pleśń. Wiem z autopsji. Kiedyś tego nie dopilnowałem w swoim EQ8. No i napiłem się dziwnie smakującej kawy. Raz, 2, 3, 4. Dobra, słuchajcie. Grzałka, czyli ten wielki srebrny element tu z tyłu. Tu go widać. Wymieniamy ją. Tutaj nie ma innej szkoły. Termiki są, jak widać, przynitowane do grzałki. Decyzja jest, że wymieniamy. A żeby wymienić grzałkę, musimy tak wykręcić tutaj śrubkę. Śrubokręt krzyżakowy. Mówię o tej. Wy będziecie to widzieć jakoś tak od boku. Rozkręcamy cybant. Tu się poleje woda. Przynajmniej powinna. Ściągamy. Jeszcze nie chce zejść, to jeszcze poluzujmy cybant. Czy ja to w ogóle potrzebnie? Nie, ja to niepotrzebnie w ogóle ściągam, słuchajcie. Widzicie, dawno nie robiłem Siemensa, no słuchajcie. To nie tak, że ja nie chcę wam pokazywać Siemensów, czy że nie lubię ich robić. To nie jest jakiś tam straszny problem. Nie jestem fanem naprawy Siemensów. Ale nie jestem do nich, nie mam do nich żadnego urazu. No te obudowy się ściąga jak się ściąga, słuchajcie, no trzeba z tym żyć. Natomiast trzeba koniecznie odkręcić ten wkręt tutaj. To jest najważniejsza rzecz w tej chwili. Więc szukam odpowiedniego wkrętaka. I lecimy z nim. On nam trzyma górę grzałki razem z czujnikiem. No i niestety do niego nie mamy dostępu, dopóki nie zdejmiemy całej obudowy. A tak naprawdę tego boku, ale żeby zdjąć ten bok, trzeba zdjąć pozostałe części obudowy. Śrubka wykręcona. Co nam to dało? Już wam pokazuję. Dało nam to, że tu już nam zaczyna chodzić ta grzałka. Wyciągamy wężyk. Do tego potrzebuję kombinerek. Napis zaraz się przewróci, będzie huk. Nie wiem, na ile to widzicie. Nic nie widzicie, zaraz wam to pokażę. Tu są takie specyficzne w Siemensie wsówki. Może od góry wam to pokażę, zanim to wyciągnę. Mówię o tej wsówce. Ją trzeba złapać dobrze i wysunąć do góry. Tu mamy wyciągnięty. Jeszcze wężyka nie ściągałem. Wsówka, jak widzicie, jest zsunięta. Tutaj są takie gumofilce. Tak nazywam. To są złączki gumowe. One mają tu w jakiś sposób filtrować kamień. Zobaczmy w ogóle, jak wygląda nowa grzałka kompletna. Zrywamy pieczęcie, słuchajcie. O kurczę, zaczęli z końcówką przysyłać. Kiedyś tego nie dawali. No, jakby... Popatrzcie. Widać różnicę, nie? Zdecydowanie ta jest troszkę jaśniejsza.
Bardzo dobrze, że to zaczęli dawać. Słuchajcie, części Siemensa przychodzą z instrukcją. Jakąś tam, nawet możemy zajrzeć. No jak tą gumkę założyć, jest instrukcja. No ja jej nie potrzebuję. Szczęśliwie. Śmieci. Odwijamy kanapkę w papierze. Ten papier jest, zawsze się śmieje, jak śniadaniowy. I tu przychodzi komplet z wtyczkami. I słuchajcie, zawsze mnie to zastanawia. Bo już parę razy od klienta słyszałem: panie, ale ta grzałka jest używana. To jest taki odlew, ona tak wygląda. Tu? Nie wiem, czy to jest brudne? No tak przychodzą nowe grzałki, to nie jest pierwszy przypadek, słuchajcie. One tak wyglądają, wiecie może z czego to wynika? No bo to nie są używki, to są nówki sztuki. Ale nie dziwię się pytaniu klienta, jakie mi kiedyś zadał, że panie, co to używana grzałka? No jak ona wygląda? Ona przychodzi w komplecie ze wszystkim. Z czujnikiem temperatury, który nam wejdzie tu. Czy jest uszczelka w środku? Oczywiście, że nie. No to co, słuchajcie, wyciągamy staruszkę. Trzeba wypleść przewody. Od termików, od wszystkiego. To sobie wypnijmy na razie czujnik. Dochodzimy niebieski i brązowy. I one nam, słuchajcie, wchodzą tu. Tu jest wtyczka, ale żeby się do niej dostać, trzeba wysunąć trochę elektronikę. Tu jest taki zaczep. O, trzeba go podnieść do góry. I ta elektronika nam powinna w jakiś tam sposób wyjechać powoli. Można ją tu trochę podważyć. O, widzicie? Ona się wysuwa. O, na tyle, żeby wyjąć tą wtyczkę, jaki to był, niebieski. Wyjdź jeszcze trochę. Niebieski i brązowy, strasznie tu są poplątane te przewody, no ale jakoś to wyjmiemy. Jeszcze sobie ją tu trochę wysunę. Złapię palcem, nie widzicie. Chodzi o to, żeby to akurat tą dolną wtyczkę wyjąć, trzeba to wcisnąć. Nie jest to prosta sprawa, ale jakoś damy radę, słuchajcie. O, udało się. Przydałyby się do tego rękawiczki, no ale już za późno. Już nie, już wyjąłem. Dobra, słuchajcie, to mamy to. Tutaj, ponieważ to jest uszkodzona grzałka, można sobie, żeby łatwiej było wypleść kable, ściągnąć te przewody od termików. A właściwie od tego jednego, bo to mamy ten i ten. Wyplatamy. No i teraz tędy one nam tu ładnie powinny wyjść. Mamy odpięty jeden przewód, dajmy go na bok. Teraz tak, teraz tu u góry idą dwa przewody do uziemienia. Jedno jest uziemieniem czujnika. Zjadę niżej. Jedno jest uziemieniem czujnika, to jest uziemienie, tutaj się nie da nic pomylić. No przewody są charakterystyczne do uziemienia. Żółte, żółto-zielone, żółto-zielone są oba. A reszta idzie nam do wiązki, czyli ten biały przewodzik to jest jedno, jeszcze czarny, który idzie tędy do drugiej czujki. Wyciągnięty. I w ten sposób, teraz spójrzcie z tyłu, tu się może polać teraz woda, bo będę wyciągał grzałkę, więc można tu zrobić gąbeczkę. Obserwujcie ten element. On nam tu powinien wyjść z dokładnie takiej samej wsówki. Grzałkę mamy tu. Wylejmy z niej resztę wody. Wody w niej już za bardzo nie ma. To mamy wyplecione, to mamy wyplecione. Trzeba odpiąć wężyk.
trzeba wyjąć też zawleczkę, żeby wyciągnąć czujnik. Zawleczka leży tu, zaraz ją wyciągnę. I mamy całość wyciągniętą żywcem ze środka. No i co, słuchajcie, odwracamy temat. To nie jest skomplikowana naprawa. Odwracamy temat. Tu jeszcze patrzymy, widzę, że zawór ceramiczny był wymieniany, na pewno był. To pamiętam. I nic się tutaj złego nie dzieje. Przy okazji można to wszystko obejrzeć. Pozostaje wjechać z nową grzałką, słuchajcie. Tylko teraz tak. Żeby to wszystko tutaj było zgodnie ze sztuką, zacznijmy od wymiany tej końcówy. Czyli ściągamy wężyk, już mamy go poluzowanego. Nakładamy na nową końcówkę. Teraz wam pokażę, jak ten zacisk się wkłada. I go trzeba po prostu wcisnąć. Już wskoczył, on już siedzi. Tu można zawsze przy wkładaniu w grzałkę, tak jak powtarzam, trochę maznąć. Trochę tutaj maznąć. Zobaczcie, teraz taka ciekawostka. Stara grzałka? Nowa grzałka. Która byście powiedzieli, że jest nowa? No, na bank ta, nie? Nie wiem, jeśli ktoś wie, z czego to wynika, to będę wdzięczny za informację. Napiszcie w komentarzu, bo... No nie wiem. To akurat jest i w grzałkach DeLonghi nowych podobnie, że tu są takie dziwnie wyglądające te odlewy aluminium, czy co, jak to nazywać, nie wiem. Słuchajcie, nie ma się co nad tym tematem rozwodzić za specjalnie. Wkładamy wężyk, wkładamy grzałkę, może najpierw grzałkę, to niech sobie gdzieś pójdzie na bok. No i tutaj odwracamy, słuchajcie, sytuację. No tutaj też nie ma wielkiej filozofii. Mam nadzieję, że wreszcie będzie krótszy film. Chociaż jak tak mówię, to nigdy nie jest. Nakładamy na końcówkę. Musi nam tu dobrze wejść. Obserwujemy ten element. Weszło. Teraz nakładamy górną. Zbliżenie. Czyli tą. Do grzałki. Patrzcie tu. Jest już posmarowane. Więc wkładamy, układając tutaj przewody jako tako. Wkładamy górną końcówkę. Ona nam się tu zaczepia. Mówię o tym. Ona nam tu musi ładnie wejść. No i siłą rzeczy od razu, żeby to się trzymało, wjeżdżamy tutaj z wykręconą śrubką. Ta będzie ok. Siedzi. Czy dobrze siedzi? Wygląda, że dobrze siedzi. Oczywiście testy szczelności będziemy robić na otwartym ekspresie, no bo tak by wypadało. Śrubki na bok. O-ring standardowy. Posmarować. Odwracamy do Was. Czujnik, czujnik, czujnik. Mamy tu. Teraz trzeba już trochę popracować nad przewodami, żeby były dobrze ułożone. O-ring na czujnik. Zawleczka gdzieś jest. Wkładamy. I zawleczka do czujnika. Siedzi. Uziemienie, tak jak mówiłem, w dowolny wtyk. Tutaj mamy listwę uziemiającą, jak widzicie, przykręconą do tej metalowej ramy. Więc tu jak Wam pasuje, trzeba to podłączyć. Jedno, od razu drugie. Od razu drugie. No i teraz tak, zasilanie. Wiadomo, zasilanie będzie szło gdzieś tu. Sygnał z czujników.
sygnał z czujników, żeby to się nie plątało. I tu się coś zaplątało już pod rurką. Na razie cable management, słuchajcie, tradycyjnie na później. No bo najpierw trzeba sprawdzić, czy to działa, nie? Chyba kluczowe. A dopiero potem sprawdzać resztę. Te przewody można od razu tu jako tako poprowadzić. No bo one nie mogą sobie tutaj tak zwisać, żebyśmy przypadkiem ich potem obudową nie przyciachali. No i co, słuchajcie, tu wjeżdżamy dalej. Tu na razie zostawię, żeby mieć luz. No i wtyczka. Skąd zabraliśmy? Tam ją wkładamy. By dobrze było jakoś to ładnie przepleść. Tu jest trochę poplątane. Wciskamy wtykę zasilającą grzałkę. Nie chce wejść, ale zaraz wejdzie. Weszło i teraz wsuwamy elektronikę, ale patrząc na przewody, żeby tu nic nie przyciąć. I znów ten ząb musi się zatrzasnąć. Siedzi. Na swoje miejsce czujnik. To też pytacie często, na przykład taka usterka, że bo te ekspresy mają dwa kontaktrony, jak widzicie. Jak złapie górny, to jeszcze zrobi ciekawe. Jak złapią oba, to on będzie pokazywał komunikat zbyt mało wody, by zaparzyć kawę, jakiś taki, za mało wody generalnie. Jeśli wam się ten dolny ten górny przepali, czy ten dolny, już nie pamiętam, jeśli w tym jest jeśli taki macie problem, że pełen zbiornik, a pokazuje, że jest za mało wody, to macie problem w tym elemencie. On nie jest jakiś bardzo drogi, jak widzicie, łatwo się go wymienia, bo to jest na kabelku do elektroniki. Nigdy nie pamiętam, jak się go tu potem wkłada. Normalka. On musi wejść tu, ale jeszcze musi wejść tu. Coś tu jeszcze, te przewody muszą wejść do środka, by ich tu nie przycinać. I jeszcze raz, on wchodzi tak i tak. O. I jesteśmy gotowi, słuchajcie, do testów. Czy tak? Tak. Tu jeszcze puśćmy te przewody pod tą klamerką, bo to ona tu jest. Na razie nie będę zakładał tej osłonki plastikowej, to na końcu. No i co, słuchajcie, trzeba zrobić testy szczelności, także ja tu przygotuję wszystko. No, tu leży kawusia. Ja tu przygotuję wszystko, no i testujemy. Słuchajcie, przygotowany w części oszust do magnesiku, znaczy magnesik do oszukiwania właściwie. Przydałaby się tacka. Zaparzacz. Na razie ważna jest dla nas ta strona, więc zostajemy przy tym widoku. Ja tu go poskładam z tej strony. Zaparzacz. Czyli oszukam czujnik śrubokrętem. Czy wsówka ma tutaj czujnik? Chyba nie. No dobra, słuchajcie. Nie ma co się tutaj zastanawiać. Trzeba go odpalić i patrzeć, czy nie leje się z grzałki. To jest kluczowe dla nas w tej chwili. Odpalamy. Niech on podpompuje wodę. Niech nagrzeje grzałkę. Wyłączam. Sprawdźmy, czy grzałka grzeje. Na razie jest zimna, ale też nie widział wody. Wiecie co, wypnijmy ten czujnik. Połóżmy go sobie tu. I połóżmy na nim magnesik, żeby to jako tako tutaj działało. I jeszcze raz. Proszę włożyć pojemnik na wodę. Dobra. Ach, chrupnął. Odłączamy. Niech się grzałka równomiernie nagrzeje. To jest taka metoda, że nie nalałem wody do grzałki, więc trzeba ją po prostu
momentami nagrzewać, żeby złapała równomiernie temperaturę. Czuję sukces w palcu. Czuję sukces w palcu, bo parzy. Ułóżmy to jakoś tak, żeby tutaj ten czujnik łapało. No i jeszcze raz. Wtedy trzeba to robić tak ratami, słuchajcie, żeby ona za dużej temperatury nie złapała. I czekamy na wodę. I go. I patrzymy, czy nic się nie leje. Ręka na pulsie, czyli na wtyczce. Na razie nie widzę żadnych wycieków. Na razie nie widzę też wody. Leje się. Spójrzcie. Widać? Nie widzicie? Teraz widać. I obserwujemy, co się dzieje na grzałce. Dołem nic nie kapie. Góra też wygląda ok. Dobra, grzałkę mamy napełnioną, słuchajcie. Ale całe ciśnienie dopiero ujrzymy na kawie. Słychać, grzałka się nagrzała. No to co? Jeśli jest sucho, to pora na kawę, słuchajcie. Jak widzicie, najtrudniejszym etapem wymiany grzałki jest rozebranie obudowy. No tak to jest w Siemensach, słuchajcie. Tu szło lekko, mówię, ja mam wprawę, poza tym ekspres rozbierany, ale wierzcie mi, jak się pierwszy raz rozbiera Siemensa, takiego nierozbieranego, który ma, tak jak ten, 8 lat, nie idzie to tak łatwo, słuchajcie. No i teraz mam komunikat, niewystarczająca ilość wody, bo nie łapią oba kontaktrony. I teraz się zaczyna zabawa. Wpinamy tak jak trzeba. Pamiętajcie, on jest pod prądem. Ja to robię wiedząc, co robię, ale nie zróbcie sobie krzywdy. Tu wszystko lata. Tu jest ten ekspres. Jak był u mnie już w serwisie, to nie był pierwszy raz w serwisie. Z tego co pamiętam, no to ktoś tutaj rzeźnię przeprowadził na tym ekspresie, jeśli chodzi o obudowę. No ale jako tako się to trzyma. Niewystarczająca ilość wody. Teraz się będę bawił magnesem, słuchajcie. A teraz patrzymy na grzałkę, bo teraz będzie prawdziwe ciśnienie. Więc jak się ma coś lać, to teraz. Kawa się robi, no na razie nie mogę tym ruszyć, bo muszę tu obserwować. Coś tu paruje. Ale jeszcze nie wiem co. Być może, że... A nie, to chyba z ekspresu paruje. Tak, to leci z ekspresu para. No jak widać, ciśnienie jest mocne. Kawa się zaparzyła. Co prawda aż za bardzo. Jak widzicie. To jest ważna rzecz. Jest nowa grzałka. Para to czy dym? Para. To zawsze ryzyko. Jest nowa grzałka. Tu jest pewnie na maksa temperatura ustawiona. Więc warto ją teraz w menu przestawić, bo ta kawa jest taka, że nie da się jej dotknąć. Temperatura kawy. Max zróbmy normalną. Dobra. Teraz to ustawię tak, żebyście widzieli. Generalnie wszędzie jest sucho. O to chodziło. Więc zobaczcie, jak się pięknie parzy kawa. Wszystko tutaj poskładajmy. Teraz ekwilibrystyka z czujnikiem. Muszę to tak trzymać, więc patrzcie. Czekamy. Bardzo mi wygodnie.
I mamy kawę zaparzoną. Straszna to lura jest, ale to już kwestia regulacji młynka pewnie. Sprawdźmy, jaką ma temperaturę ta kawa. I zaraz zajmiemy się młynkiem. Halo, termometrze drogi. No słuchajcie, 72 stopnie już w filiżance to jest bardzo zacny wynik przy ustawieniu temperatury normalnym. Czyli tutaj wszystko jest ok. Grzeje tak grzała jak 150, słuchajcie. A teraz zobaczmy, jak wyglądają fusy. Czemu ta kawa? No jest, nie ma tutaj jakiejś wielkiej tragedii, ale to nie to. No słuchajcie, jest za grubo zmielona. Trochę za grubo zmielona. Odessajmy. Skręcę trochę młynek ręcznie. No i co? Zróbmy jeszcze 2 testy. Espresso testowe. Moc na maksa. I start. Zobaczmy. Czekamy. Czy wyjdzie dobra kawka? Już wygląda lepiej, słuchajcie. Już się ta krema lepiej buduje, nie wiem czy to widzicie. No nie, no jest różnica diametralna. Młynek naprawdę wpływa. Ustawienie młynka, dobra kawa, to są czynniki, które zaparzą wam dobre espresso. Spójrzcie. No jest różnica w porównaniu do tej poprzedniej, nie? A zobaczmy fusy. No tu również jest różnica. Niestety to Siemens. Ciężko tu uzyskać klocuszki, ale nie jest to już taki granulat. Jest to, no błotko. Takie to błotko z Siemensów wychodzi. Tu by trzeba było wsadzić nowy zaparzacz, nowy młynek, a i tak nie mamy gwarancji, słuchajcie, że tutaj będziemy mieli piękne kejki. Siemens tak ma. Co poradzić? Okej, słuchajcie. Ja tu trochę posprzątam, składam ten ekspres i przetestujemy go już w złożonej obudowie. Sprzęcicho złożone, wyczyszczone. Przypominam o partnerze kanału
firma nord.pl, portal naprawiaj, nie wyrzucaj. Tutaj gdzieś pojawią wam się, próbuję się nauczyć cały czas, tu się pojawią linki do portalu naprawiaj, nie wyrzucaj, do firmy nord.pl, części AGD, RTV, zajrzyjcie, warto sprawdzić, naprawdę wybór części jest przeogromny. No a my co? A my odpalamy maszynę. Miejmy nadzieję, że za bangla. Siemens. To ten. Trochę kawy. No i działamy, słuchajcie. Proszę włożyć zaparzacz, zamknąć drzwiczki. Przesunął się pewnie czujniczek. Zdarza się. O. Jeszcze raz. Dobra. Zaraz to poprawię. Sprawdźmy, czy działa. No przesunął się, nie będę już teraz kombinował. Halo. Włącz ponownie urządzenie. No teraz zgłupiał, słuchajcie. Fal start. Fal start. Jeszcze raz. Zgłupiał od tego wachlowania tym czujnikiem. Czy teraz jest wciśnięty? Teraz jest wciśnięty. Więc lecimy z tematem. A za chwileczkę sobie dojdę, co tu się podgięło. Bo jak widać łapie tylko coś nie do końca. No dobra. Kluczem jest, czy robi kawę, czy ta kawa jest gorąca. Termometr. Woda ciepła. Organoleptycznie sprawdzone. No to zróbmy kawę. Może tą. Bardzo mocną, słuchajcie. Tak zawsze testuję ekspresy. Gdzie ty masz tą moc kawy? Tu. I lecimy. Ale tutaj moc czuć. To są całkiem dobre ekspresy, natomiast ja je nazywam takimi trochę brudaskami, bo brudzą tą kawą w środku. Kto ma Siemensa, ten wie. Ta kawa będzie lurowata, bo ja odkurzyłem jeszcze młynek przed składaniem, więc przerwijmy ją. Więc on na razie uzupełnił kanały młynka, natomiast nie wszystko poszło w kawę, chociaż i tak nie wygląda tragicznie. No i teraz by była ta właściwa, słuchajcie. Więc zobaczmy, co z tego wyjdzie. Przy okazji mogę tu zerknąć, tu się wszystko wydaje ok, nic nie przecieka, nic się po ściance wewnętrznej nie leje. Zaparzacz się pięknie zapiął. I lecimy z kawą, od razu widać po kremie, która się od razu zbiera na tej kawie, że jest ok. Przerwiemy ją tak przy pełnej filiżanie. Chyba tutaj dodawać za wiele nie trzeba. Spójrzcie, jak ta kawa wygląda. Od razu test temperatury. ...68, jeszcze trochę pewnie podbije. No bardzo, ona jest na normalnej temperaturze. 3 poziomy macie w Siemensie. Normalna, zimna, no zimna, chłodniejsza i gorąca. 70, słuchajcie, 7 stopni to jest zacny wynik. No ale nowa grzałka. Słuchajcie, tyle. Jak widzicie, wymiana grzałki w Siemensie nie jest trudna. Najtrudniejsze jest rozebranie go z tej obudowy i jeszcze trudniejsze jest jej złożenie. No to kto ma do czynienia z Siemensami, ten doskonale o tym wie, zwłaszcza tutaj spasowanie tego panelu. To się wszystko rozłazi przy każdym kolejnym rozebraniu. Tak to jest skonstruowane, tak to sobie Siemens wymyślił. Tyle z mojej strony. Słuchajcie, przypominam, grupa na Facebooku, przypominam o subskrypcji. Zbiera się nas coraz więcej, super. Zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek, jeśli masz ochotę. Napisz komentarz, zostaw ślad po sobie. Zasubskrybuj kanał. Jeszcze raz powiem, pamiętaj o partnerze kanału. Mówił do Was Bartek, kanał Coffee Doctor. Smacznej kawusi, trzymajcie się, cześć.